Dobrostan brojlerów, czyli kurczaków hodowanych na mięso, jest bardzo poważnym problemem, ale niestety rzadko poruszanym. Dzisiaj postanowiliśmy wyjść na ulicę Warszawy i sprawdzić, ile warszawiacy wiedzą na ten ważny temat. Nie mam pojęcia. Nie wiem, może bocian? Kurczaki, kury w sensie. Jezus, a można drób zaliczyć też do ptaków? Tak. No to chyba kurczaki. Wydaje mi się, że to są właśnie jakieś takie rolne zwierzaczki, jak tak się potocznie o nich mówi, więc pewnie kurczaki, tak? Sprawdźmy. Tak, najszybciej na świecie rosną brojlery, czyli kurczaki mięsne, które są modyfikowane specjalnie po to, żeby rosnąć jak najszybciej. Dostają na pewno dużo antybiotyków, żeby szybciej rosły i jakieś tam specjalne pasze na wzrost. Takie hodowane na mięso nie mają dostępu do, tak jak naturalnie zwierzęta, do zdobywania pożywienia. Dostają pożywienie od ludzi. No, myślę, że jest przede wszystkim większy. Na pewno pierwsze, co mi się rzuca do głowy, to szczęście tych zwierzaków, tak? No czyli samoodżywianie na pewno, sposób ich przechowywania. W porównaniu do kur żyjących w naturze dobrostan brojlerów jest bardzo obniżony, bo są one specjalnie modyfikowane do tego, aby jak najszybciej rosnąć i ten właśnie szybki przyrost masy powoduje wiele problemów zdrowotnych, takich jak na przykład łamanie się kości czy problemy z sercem. One często na przykład nie mogą chodzić. 3. Może 2. 4 razy cięższe? Nie jestem w stanie, mogę tylko rzucać, że jakiś, nie wiem, 3-krotnie, ale pewnie jest większy. 3 razy cięższy, proszę pani. Sprawdźmy, odwróćmy. 6 razy cięższy. No trudno mi jest tutaj określić to pytanie, no ale no, na pewno cięższy, na pewno, ale ile razy nie umiem powiedzieć. Jest 6 razy cięższy. No, nie wiem, 2 miesiące. Pół roku może? Miesiące? Nie wiem, parę miesięcy. To jest pytanie podchwytliwe pewnie w krótkim czasie, żeby jak największa masa. 2 miesiące, proszę pani. Nie, 2 lata. Zwiększenie masy zajmuje brojlerowi tylko 6 tygodni, czyli 1,5 miesiąca. To mega krótko. Rok, pół roku. Z 5 lat? Nie wiem. Tak od 2 do 5? 3 lata. Góra w naturze 2 lata, a na farmie 3 miesiące. 6 lat, jakbym powiedziała. 3 lata? Naturalnie kury mogą żyć 10 lat, a rekordzistka żyła aż 16 lat. Więc czas życia brojlerów jest znacznie skrócony. Wow, no to duża różnica. Z 10 tysięcy? Żeby były komfortowe? 50 może tysięcy? Tu może być 1000 kurczaków. Ale ile powinna się przetrzymywać maksymalnie? 500 kurczaków. Nie wiem, trudno mi to określić. 2000? W takiej hali może być przetrzymywane około 40 000 brojlerów, czyli bardzo dużo, co powoduje, że żyją one w ogromnym ścisku. 40 tysięcy. Matko. O, 40 tysięcy w tyle takim, ludzi mieszka w w takiej jednej Świnoujściu. farmie. W takim jednym budynku? Jednym. Tak, one są w ogromnym ścisku niestety. Nie no, okropność. 2 miliony? Nie wiem, z 6 milionów. Jakoś kilka milionów, na pewno sporo. No nie wiem, totalnie strzelam. 100 000? No to są już chyba bardzo sumy zawrotne, czyli no, przypuśćmy, że jest ich 1 000 000. 38 milionów razy powiedzmy 5 kurczaków na każdego, to jest 190 milionów rocznie. Otóż 1 000 000 000. U nas w kraju? Straszne. I to wszystko to są brojlery. Tak. Okej. Czy nie okej, ale okej.
mamy świadomość taką, że żeby zaspokoić potrzeby jedzeniowe, no to właśnie taką krzywdę wyrządza się zwierzętom. No i my się staramy generalnie i takich akurat mięsa kurczaka to już od dawna nie kupujemy. No trochę szokujące to są informacje, szczerze mówiąc. Ja od jakiegoś czasu jestem wegetarianką, więc jakby ze względu na to właśnie w jakich warunkach są te zwierzęta przetrzymywane, w jakich warunkach są hodowane, jakby nie chcę przykładać do tego ręki. Trochę to jest smutne, że ludzie jakby nie liczą się z uczuciami i tak dalej, patrzą po prostu tylko na siebie, a kiedyś, nie oszukujmy, jadło się mniej mięsa i ludzie troszeczkę nawet więcej żyli, więc jak nie chcemy robić tego dla zwierzaków, to pomyślmy też o sobie, a przy okazji będziemy mogli pomóc im. Takie jest moje zdanie. Jak widzimy, wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, w jakich warunkach hodowane są brojlery i na jak wielką skalę jest to problem. W większości przypadków, gdyby ich odpowiedzi były zgodne z prawdą, życie brojlerów byłoby lepsze. Niestety tak nie jest, więc musimy walczyć o los brojlerów, zwłaszcza że hoduje się ich obecnie tak duże ilości.